Patong. Patong. Zatrzymujemy się tam, w tamtym miejscu. Tak przy końcu Patongu od strony Karonu. Te górki to mają takie duże, jak tam widać, tam na horyzoncie jest taka wielka góra i my prawie pod taką górę musimy podchodzić. O, tak to wygląda. Miejsce jest całkiem ok, bo jest w miarę ciche i przystępne też cenowo. One wszystkie tutaj, bo to jest do wynajęcia, tamto jest do wynajęcia też. Wszystko to kosztuje mniej więcej między 50 a 60 zł. Jest basen. A tak się rozpędzasz, żeby podjechać. Chodzi o to, żeby było cicho i przyjemnie, dlatego też jesteśmy w takim miejscu, no trochę pod górę, nie trochę, a mocno. Odjeżdża shuttle bus, nie można się umówić. Darmowy. Rano 9, 10, 11 i powrót 1, 2, 3 i 4. Już takim jechaliśmy i wszystko byłoby git, oprócz tego, że po południu to są korki. Koleś się ostatnio spóźnił o pół godziny, czyli że nie była 16, tylko już było za 25 piąta. Nie, trzeba być cierpliwym, bo nie wiadomo, czy przyjedzie. Górki się zbiega. Kurde, nie idzie wejść A dzisiaj chcemy sobie zrobić spacera, do miasta. także nawet się nie umawialiśmy, bo sobie jakoś tam wrócimy. Wczoraj robiliśmy wizę, przedłużaliśmy i mimo, że na Patongu to biuro imigracji jest takie super małe, bo to jest taki pokoik z 18 metrów, gdzie stoją same krzesełko na krzesełku, to poszło im super to sprawnie. Było zapakowane, a wszystko nam zajęło 20 minut. Ekspres. Nigdy nam nie zeszło tak szybko. I przedłużona wiza o miesiąc. A tak wygląda shuttle bus. To jest nie wiadomo co, ale chyba ten co jedzie to zabiera też resztę, bo my jechaliśmy wczoraj innego hotelu shuttle busem, nie? No, bo pewnie się dzielą na zmianę. Dzielą się, jak któryś jedzie, po co ma dwóch jechać, nie? Tak to nie przeszkadza, bo jesteśmy jakieś 1,5–2 km od centrum. Jakieś i Big C, tam Bangla Road. No to ta górka jest taka. A tutaj się właśnie już kończy Patong. Tam jest ta super wielka góra. A góra jest. A centrum jest z tą stroną. Od ostatniego razu tyle się zmieniło, że ludzi jest niemiłosiernie dużo. Poprzednio Patong to był taki pustawy, a teraz tysiące ludzi sznurkiem po Bangla Road.
idziemy. Tam jest na plaży, a my idziemy tu na wprost, bo na wprost jest do centrum. I to już niedaleko, bo to za zakrętem jakieś pół kilometra, nie? Ekspresem. No, nie, tak pod względem dystansu to jest gitara, nie? Tak, bolenie w całym słońcu. Raz, że nie w słońcu, no a dwa to ta górka ostatnia później. No i dosłownie kawałeczek i już jest Junk Ceylon. Czyli dokładnie centrum Patonga, nie? No, Także zupełnie niedaleko. No i wszyscy myślą, że my to Ruscy jesteśmy, a z A nas my nie Ruscy tacy, że... Ale to jest w ogóle fajna taka przechadzka w sam raz, nie? Coś można się pogapić jeszcze na lewo, prawo. Tak, no to jest dużo lokalnych sklepów z jedzeniem, z ubraniami, z pamiątkami. I mają dobre ceny, bo jak weźmie się dwa jakieś dania, czyli na przykład tam wołowinę w jakimś sosie, kurczaka w jakimś sosie, Jeszcze to jajko do tego było, dodadzą ci ryż jajko. i dodadzą jajko i to jest za 50 batów. Także 6 zł. 4 różne rzeczy. Do wyboru. No, to z durianem. A to są skunksidła. Może komuś się zapach duriana podoba, ale śmierdzi to niemiłosiernie i w 90% hotelach jest zabronione wnoszenie duriana. Bo Nie do wywietrzenia. nie do wymycia, usunięcia zapachu. A śmierdzi jak kanalizacja albo jakieś stare śmieci, nie? Z wanilią taką słodką wymieszaną. No śmierdzi. Pachnieć to na pewno nie pachnie. No i Junk Ceylon jest czynny od 11, także specjalnie też nie ma po co przychodzić wcześniej, no bo jest zamknięty, a teraz jest dokładnie za 5:11, Pixie od 9. a Bixi od 9. I tak pochodziliśmy już trochę po sklepach, porozglądaliśmy się, nie? Wychodziliśmy o godzinie 10, a jest za 5:11. To nam zeszło 55 minut, no ale my więcej czasu spędziliśmy w sklepie niż idąc, nie? Oglądanie w restauracji, patrzenie, czytanie. Także git. No i to jest fajny Big C, bo w tym Big C kupi wszystko i kupi najtaniej, jak my byliśmy w stanie gdziekolwiek kupować w Big C, bo one się różnią od siebie też, od lokalizacji mają różne ceny. Wszędzie rok kosztuje dychę, a tu on kosztuje 9, gdzie w 99% kosztuje dychę. Ale i tak wszystko jest tutaj tańsze, nie? Nie o 1 bata, ale o więcej, nie? Idziemy do Bixi od 9 do 23. To tyle. No a tak wygląda całe Bixi. I fajnie, bo już masz rzeczy popakowane, można krewetki kupić, nie? Zrobione. Tyle krewetek. 300 gram krewetek, 125 już ugotowane. Słyt, małe kraby. I to na świeżo robi koleś tam. Elegancko dużo ryb. Taka ryba to jest makrela, kosztuje tam 4 zł. 2 makrele.
Tu jest cała ryba. Tilapia kosztuje 35, czyli też 4 zł. Tu nie wiem co to jest. Tu jakieś takie coś. Kosztuje 10 zł. Nie wiem, Tu są po 6 zł ryby. co to jest. Panda. Panda. Także można sobie wybrać i fajnie, bo tam jest stolik. To można sobie usiąść i zjeść. Mają dobre ceny i nie śmierdzi. Świeże jest to. Tutaj sobie można elegancko usiąść i zjeść. Piersi z kurczaka po niecałe 8 zł. I tu dalej można sobie pokupować rybę już z surówką. Gotowana ryba. Gotowana za 9 zł. Tu jest filet z pangi 9 zł. A tu są kurczaki, które my kupujemy co jakiś czas, są przepyszne. Bardzo fajnie zrobione, nie? I są super smaczne. Kosztuje to 119 batów, czyli jakieś 14 zł niecałe, nie? Tam 13 z kawałkiem. To są dobre i to są duże kawałki, nie? Soczyste. Bardzo dobrze zrobiony jest. Dużo słodyczy, tam są owoce, a resztę to normalnie jak sklep. Jest bar sałatkowy 39, tak jak widać z tych rzeczy można sobie pobrać, ponakładać 39 za 100 gram, czyli tam 4,60, 4,70 zł. Bardzo dobre pączki z cukrem. Dobre pączki z cukrem, które jedliśmy. Pączek kosztuje 9, czyli około złotówki. Pieczywo. Kiedyś nic nie można było kupić. Ani chleba, ani tam ciastek nie było, nie? Nie. Kurczaka nie było, a teraz jest. Teraz jest wszystko i w miarę w normalnych cenach. Owoce tylko są jakieś drogie. Nie wiemy, czy to jakiś sezon, że one takie drogie są. Bo mango kosztują po 15 zł kilo, to jakaś absurdalna cena. I wszystko takie dwukrotnie droższe, jak zawsze było. Big C na Patongu. No i tak wygląda Junk Ceylon. Tam jest Big C, weszliśmy z Big C. Jest 10 po 11. Kupiliśmy rok nie po 9, a po 8. Także 20% taniej niż wszędzie indziej. Pyszne, zimne. Pyszny, zimny. 90 groszy kosztuje rok tu. Normalnie kosztuje złoty 20. I to jest mniej więcej połowa Junk Ceylona. Kupi się wszystko od elektroniki przez produkty spożywcze do ubrań, nie? Już znane marki na świecie. Znane marki. Ładnie zielono. A charakterystyczne jest to, że tu jest przejście do drugiej połowy. Przechodzi się przez otwartą przestrzeń, gdzie stoi żaglowiec. Jest KFC, jest McDonald's, Jest Burger King. jest Burger King, jest wszystko, nie? Ładne, można sobie spędzić czas jak się chce. Jest gdzie usiąść, w środku tak średnio, ale tu już jest. I to jest właśnie to charakterystyczne. Żeglowiec, woda, plaża jest dokładnie w tamtą stronę. Tam jest McDonald's. Tam jest KFC. I McDonald's też jest na zewnątrz, nie? Jest Tak. w dwóch miejscach. Jak się przejdzie tam i skręci w prawo,
Do McDonalda wchodzi się, drugiego McDonalda wchodzi się z zewnątrz. Ładnie. Są też strefy restauracji różne, Tak. włoskie, chińskie, koreańskie. Można spokojnie cały dzień spędzić, nie? I jak się wychodzi z Junk Ceylona, są banki, także można zamienić pieniądze czy wypłacić. A wyjście prowadzi dosłownie przez ulicę, czyli tam 10-15 metrów od Bangla Road. I stamtąd już jest jakieś 300-400 metrów do plaży. I tam jest KFC. Jest też 7-Eleven. Także jak coś, to też można coś takiego zakupić, co wszędzie kosztuje tyle samo. Też nie trzeba chodzić po fast foodach, można kupić sobie sandwicha, czy tam jakiegoś hot doga, nie? Wszystko. Z ichniej żabki. Od 11 do 10 wieczorem każdego dnia. I tu mamy drugą część. Na dół się schodzi, są restauracje. Do góry się wchodzi i są sklepy odzieżowe. Schodzimy do banku. I tak jak widać, tam jest Bank Zone. Tutaj można sobie zamówić elegancko chińskie jedzenie, które też jest w przystępnej cenie, nie? W ogóle mają przystępne ceny, nie płaci się nie wiadomo ile. Tak jakby można było się spodziewać. Tu jest menu, jakieś coś kosztuje 119, 159. Dobrze opisane. Tutaj zupy 280, nie? Jakaś sałatka 119, to jest tam 14 Tam są zł. pokazane przykładowe porcje. A tam są przykładowe porcje. Tak to wygląda. Także spokojnie można też sobie usiąść i zjeść. Zejdziemy do banków, zobaczymy jaki jest dzisiaj kurs. Bo może trzeba byłoby wymienić pieniądze. Patong to typowo imprezowa część Phuketu, więc jak się nie za bardzo chce imprezować, to tak na zakupy tylko. Plaża taka sobie może być, ale bardzo dużo jest skuterów, przez co cały piach jest w oleju, który później wyciera się z nóg tygodniami. Także nie jest tutaj najlepsze miejsce do tego, żeby korzystać z plaży, nie? Lepiej sobie wziąć jakiś hotel z basenem, tak jak my mamy. I jak jest potrzeba na to, żeby korzystać z wody, to korzystać w hotelu. Tutaj mają bardzo dobre ceny. I tych restauracji jest sporo, można spokojnie sobie coś wziąć, Jeszcze usiąść. pusto jest, bo Jest wcześnie. Jest wcześnie. pachnie ładnie. Tak jest, ładnie pachnie. I też są różne styki po 100 batów. No my jak byliśmy, tyle co wróciliśmy z Katy Karon, to tam z tych straganów przy ulicy mieli takie same ceny jak tutaj w centrum handlowym pośrodku Patonga. No co bardzo dobrze świadczy tutaj o tym miejscu, dlatego że To jest przystępne. są normalne ceny, nie? Za kilka kawałków kurczaka jest 100 batów, tam 5-6,
w zależności gdzie się kupi, czyli tam 11 z kawałkiem złotych. I zaraz dojdziemy do końca i na samym końcu będzie, bo to jesteśmy pod ziemią, będzie strefa banków i będzie 7-Eleven I ławki. i ławki, gdzie można sobie też usiąść. Fajnie, bo nie jest gorąco wreszcie. A jest gorąco. Można się schłodzić. Może tak. Jest gdzie usiąść i się schłodzić. O. I tu mamy elegancko wyjście. Schody do góry. Tam już jest właśnie Bangla Road. Tu są jedne banki, 7-Eleven i tu inne banki. Tu jest Bangkok, a tam jest Krung, coś tam się to nazywa. 3203. A tu jest wyjście do góry, wychodzi się już na ulicę, dosłownie jest ulica tutaj, a tam u góry jest centrum Chiang Ceylon, tak jak jest napisane. I 7-Eleven. Mają dobry kurs 3220. Trzeba będzie wziąć i wymienić, co by później nie ganiać. Też mają 3220. Więc jak coś możemy tu wymienić, tylko że tu są potrzebne paszporty, albo na ulicy też nie trzeba. No dobra, to tyle z Chiang Ceylona, nie? Tak. No i pokażemy jeszcze jak na zewnątrz to wygląda. No miejsce jest znane, no najbardziej znane chyba na całym Patangu, nie? Tak. Elegancko się tu, o, proszę, do góry. Tu jest Central, tam mają ciuchy. To jest właśnie ulica. A dokładnie tu już jest Bangla. I w lewo jest plaża. Plaża nic nadzwyczajnego, a ruch tutaj taki, że ho, nie? Tak. Naprzeciwko jest następne centrum handlowe. Już mówiłem, że to jest centralnie. I w tamtą stronę jest imigracja. Jak już dowożą, są te shuttle busy, to oni też tam wysadzają koło policji turystycznej, koło plaży i później on zabiera i on wraca właśnie tym korkiem już do hotelu. Królowa, Burger King, Starbucks. Tak to wygląda. Na Bangla same puby. Jakieś Że- takie sklepy na obciągnego No ale same puby, nie ma tam co pokazywać. Piwa można się napić, tyle. I Chiang Ceylon, który właśnie wchodzi się nie z poziomu ziemi, pod ziemią, tylko tutaj elegancko na powierzchni. O! Chiang Ceylon. No, a my zatrzymujemy się w czymś takim Sairuan, nie? Elegancko. Lodówka, łazienka duża, duże łóżko.
Klimatyzacja. Kosztuje to od 70 do 80 zł w zależności od dnia. Tak wygląda to na zewnątrz. Basen. Elegancko. Takie dosyć spokojne miejsce. Nie ma specjalnie krzyków, nie? Nie. Jakichś imprez. I tak w miarę pilnują, żeby było w miarę cicho, nie? Także ogólnie rzecz biorąc, szczególnie jeśli chodzi o Patong, to chyba warto, bo tutaj coś takiego, żeby dało się wyspać, to jest ciężko znaleźć, nie? Zgadza się. Zbyt imprezowe miejsce. Do centrum jest mniej więcej 2,5 km, także jak coś, to też taki przyjemny spacer. Mają shuttle busa, także dowożą w 3 godziny rano, 3 godziny po południu przywożą. No, Co dalej? za darmo. Tak to wygląda.